Cześć! Witajcie na kanale Plecak i Droga. Dzisiaj jest 10. dzień mojej wyprawy Camino de Santiago. Wyruszam z miejscowości Viana, a celem będzie Navarrete. Po drodze przejdziemy przez piękne miasto Logroño, zatrzymamy się nad jeziorem La Grajera i miniemy Torre de Osborne. Poproszono mnie, abym wskazała regiony w Hiszpanii, przez które przebiega Camino Frances. Na mapce zobaczycie 4 kluczowe regiony, przez które wiedzie ten szlak. Zaczynamy w Navarra, następnie wkraczamy do La Rioja, kolejny to Kastylia i León, w końcu docieramy do Galicji. I tym razem mam nadzieję, że moja opowieść Wam się spodoba. Na dzisiaj zapowiadany jest bardzo gorący dzień, 32 stopnie. Więc gorąco Was zapraszam do wspólnej wędrówki. Ruszajmy! Jesteśmy w piekarni i patrzcie, to kupimy. Adios! Please, croissant. This? Kupi takie ciasteczka. Wszystko pyszne. A tu świeżutkie bagietki. Bagiety. Popatrz. I takie ciasteczka. Widać, że wszystko świeże. I piękne kalie. I tu takie ciasteczka. To się nazywa piekarnia. A tu już ciasta gotowe. Wszystko pycha, ale z samego rana nie damy rady. Teraz ja idę kupić croissant. Buenos dias, kochani. Jest godzina 6:46. Teraz maszerujemy już parę minut. To nie umiem policzyć, ale to nieważne. Ela wstała przed 6, ja wstałam o 6 chyba. Wychodzimy z miasta Viana. Bardzo ładne, zabytkowe miasteczko, położone na jakichś, nie wiem, skałach, bo to ulice pod górę, z góry. No to nachodzi się trochę, ale dzisiaj rano mamy z góry. Jadłyśmy sobie w drodze croissant i już nam jest dobrze. Gdzieś na trasie oczekujemy znaleźć jakąś kawiarnię, żeby napić się eliksirów życia. To na razie tyle. Sprawozdawca z Jakubowej drogi, wasz naturalnie ulubiony. Jest po 6, przed 7 właściwie. Wychodzimy z miasta. A jakżeż on się nazywał? Jak się to miasto nazywa? Cholewcia, nie mogę tych nazw nigdy. A takie ładne, Viana. Wyspałam się bardzo dobrze, bałam się, że się nie wyśpimy, bo do naszego pokoju potem dość późno dokoptowało 2 dziewczyny, 2 chłopaków i to jak przyszli wypakowywać się, byli bardzo głośni, wszyscy naraz mówili, młodzi ludzie, pełni temperamentu. Właściwie, przepraszam, nie Włosi, tylko Hiszpanie chyba, ale to też południowcy i poszli gdzieś. Później ich widywałyśmy na mieście. No to bałyśmy się, że jak przyjdą w końcu na spoczynek, to będą hałasować. Nie, myśmy zasnęły. Ja nawet nie wiedziałam, kiedy oni przyszli. Rano obudziłam się po 6. Także musieli wejść cichutko. Wszystko na poziomie. Bardzo dobrze było. Maszerujemy w tej chwili w stronę Logroño. Jest tam u stóp. A, tak, ja muszę zdjąć sobie buta, bo mam kamień od wczoraj i zapomniałam go wyrzucić. Dobrze, że ktoś o mnie pamięta. Piękny wschód słońca, prawda? No, kamień wyciągnęłam tu na tej ławeczce. Się wróciłam parę metrów, bo piękny wschód słońca, nie wolno go przegapić. Peleton pognał.
ale to nic. Zaraz ich będę widzieć. No, także się wyspałam i z samego rana już wcześniej przygotowałyśmy sobie info, gdzie jest piekarnia i zapytały, o której otwierają. Wiadomo, otwierają 5 rano, to radość dzika. I dzisiaj rano podeszłyśmy i kupiłyśmy sobie croissant, bo tu są pyszne. Chociaż ten, co wtedy mi Ela dała pierwszy raz, był dużo lepszy. Ale i tak były bardzo smaczne. O, znowu buty. Na całym szlaku buty. A czekajcie, pas podciągnę. Bo to cały proceder z tym rozbieraniem. Żeby zdjąć plecak, to nie takie proste, bo na pasku z przodu wisi mi torba z kamerą i telefonem. I tam mnóstwo rzeczy jest. No to maszerujemy do następnego. Przyznam wam się szczerze jeszcze z jednej rzeczy. Bardzo się bałam bezpańskich psów, bo z tego te strony słynęły, że tu włóczą się psy niczyje, tworzą takie małe statka i po prostu są. Nie spotkałyśmy ani razu. Jeśli są, bardzo rzadko, ale zawsze z jakimś opiekunem. Chyba że to się zmieni na trasie, bo wkroczyliśmy już do innego regionu. Nawara z tym miasteczkiem się zakończyła, a ja znowu zapomniałam, jak się nazywa następny region. To później powiem, jak się podszkolę. Chociaż mi mówiono już tyle razy. Ja nie wiem, ja nie zapamiętuję tego wszystkiego. Nie wiem, moja głowa jakoś nie chce zaśmiecać sobie chyba takimi rzeczami, ale powinnam, bo to przecież geograficzne nazwy bardzo znane. No i miałam od Eli skopiować sobie te profile naszych dróg. Nie skopiować, tylko sfotografować, bo dostała tą kartkę w pierwszy dzień. Saint-Jean-Pied-de-Port był jakiś biuro Pilga, o czym nie wiedziałam. I w tym biurze dali bardzo ważne mapki, ważny właśnie taki jeden arkusz papieru i z obydwu stron profile odcinków, czyli w którym miejscu, jakie wzniesienia, wszystko na ten temat. Bardzo fajna rzecz. Wczorajsza kolacja Pellegrino nie do końca mi podpasowała. Sałatka, pierwsze danie było smaczne. Zamówiłyśmy. Ela wzięła sobie rybę. Wyglądała przepysznie, no i ona potwierdziła, że pycha. A ja wybrałam klopsiki, dostałam 3 maciopkie klopsiki, 4 frytki i patrzyłam, gdzie jest główne danie. Co to jest? Przystawka? To była restauracyjka zaraz przy tej głównej katedrze, przy kościele, który był w remoncie. Mogłyśmy były koło naszego albergę. Była też bardzo fajna miejscówka i tam było Pellegrino menu. I bardzo żałujemy, żeśmy tam nie jadły. Ja żałuję, ja. Później dostałam na deser, obieśmy zamówiły to samo. Truskawki z bitą śmietaną. Tu wielkiej filozofii nie ma. Uciąć szypułkę, umyć, przekroić na 4 kawałki, wrzucić do salaterki i wcisnąć bitą śmietankę. Widać było, że ten lokal po prostu jest bardzo oszczędny, bo notabene muszę wam powiedzieć, aż głupio powiedzieć, ale prawda, podali nam do obiadu sztućce zawinięte w serwetkę. Jak rozwijałam serwetkę, ona była poplamiona, ona była używana. Definitywnie była używana. Może nieładnie narzekać. Człowiek był bardzo głodny, czeka na tą kolację, bo dopiero od 19 są. Czeka, myśmy tam coś podjadły sobie, wiadomo, po takim marszu to nie da się tyle godzin czekać, że ja o 19 zjem, no. Ale mimo wszystko to jest główny posiłek i ten najważniejszy. Tak tutaj funkcjonuje. Ze wszystkich stron winiarnie, tu pielgrzymi. Następna winiarnia, wschód słońca,
I tam już jest taka wieloletnia, a w tle miasto Wiana. Przepiękne rejony, tutaj dużo powstaje wina. Dlatego te wino takie tanie tu. Bo jest go mnóstwo pod dostatkiem, tak sobie myślę. Dzisiaj różaniec odmówiłam za moją starszą siostrę Alusię, Alicję. Pozdrawiam Cię, Aluniu, kochana. Ty wiesz, że Ciebie kocham całym sercem. Wyznanie miłosne, tak. Kocham moje wszystkie siostry. Jesteśmy wspaniałe, bo jesteśmy razem. Choćby nie wiem, jak daleko nas dzieliły kilometry, sercami jesteśmy razem. Życzę Ci, Aluniu, wszystkiego najlepszego. Przed nami rozpościera się Logronio. To jest duże miasto. Tutaj chciałyśmy spać pierwotnie, ale ponieważ upały są tutaj wielkie, no ponoć w centralnej Hiszpanii siostra Magdalena wczoraj mi pisała, jest jeszcze goręczej. To ja już sobie w ogóle nie wyobrażam, skoro tu jest nie do wytrzymania. Wczoraj było do 30 stopni na pewno. Jak myśmy zbaczały, było 29 i zostałyśmy właśnie, jak się nazywa analizować. O, wybaczcie mi, ja chyba muszę jakiś zeszyt, nie zeszyt, kartkę nosić ze sobą i notować wszystko, jak się co nazywa. Czuję się bardzo dobrze, aczkolwiek znowu wywaliłam kamyka, mam już 2 nowe. Nie wiem, moje buty jakieś przyciągacze do kamieni. Nie ma czasu siadać, bo to cały proceder, ściąganie plecaka, plecak jest powiązany z torbą z przodu. Wszystko trzeba zrzucić z siebie, bo ja się nie nachylę z tym całym oporządzeniem, bo chyba w tej pozycji bym została. No w Logronio ja nie widzę do tej pory żadnych starych budowli. Wszystko takie moderne, ale przede wszystkim co widzę, to są fabryki, może dlatego. No i chyba tu gdzieś jest lotnisko, bo filmowałam samolot, a chwilę potem już drugi leciał, więc idziemy pod kanałem samolotowym. Jak to się nazywa? Trasą samolotów. Mamy już za sobą fabryczną stronę Logronio. Do niej było 7 km, a teraz do samego Logronio pewnie następne 5 albo kolejne 7. Jak widzicie, tu u podnóża rozciąga się jakieś osiedle, albo może to i centrum, ale wątpię, bo to jest bardzo szerokie miasto. Przede mną idzie pielgrzym, pani z Francji, z pieskiem i taszczy namiot. Rozmawiałam z nią. 13 kg waży, bo musiała wziąć dużo prowiantu dla pieska ekstra. To się zgadza, dużo ludzi, którzy biorą zwierzątko ze sobą, właśnie pieska, okazuje się, że więcej rzeczy taszczą dla zwierzęcia jak dla siebie. Rozumiem to, nazywa się Angelique. A tu znowu gaj oliwny. A tu winnica. No to maszerujemy dalej. Daleko jeszcze jesteśmy na peryferiach, ale już się miasto wyłania. Jesteśmy w Logronio, ale na peryferiach. Tu tylko chcemy kawki się napić, iść dalej. Jakieś śniadanko, coś takiego. Bo tutaj spać nie będziemy, jest za krótki odcinek, co my dopiero mamy. Niecałe 10 km, to jest za mało. Cześć Boćku! Kle, kle, kle. O, na takim słupie sobie gniazdo ubił. No. Jesteśmy w Logronio, idziemy przez most. Ale rzeka stoi, ona nie płynie. Zobaczcie. Szeroka dosyć.
Zobaczcie, jakie tam wieżyczki wyłaniają się zza drzew. A tu jakiś, nie wiem, klasztor, zamek. No widać, że jednak stare miasto. Pisze się Logrono, ale Hiszpanie mnie poprawiają, Logronio mówią. No to trzeba się dopasować, nie? Logrono, Logronio. Widzę symbol nasz. Ten niebieski Camino de Santiago ze strzałką żółtą, widzicie? Przemierzając uliczkami miasta Logroño, napotykamy kościół Santiago el Real. Jest najstarszym kościołem w tym mieście. W 844 roku po bitwie pod Clavijo kościół został wybudowany w stylu romańskim, ale potem całkowicie zniszczony w pożarze. W latach 1513-1527 powstał obecny kościół. Już w prahistorii w okolicy znajdowało się wiele jaskiń wykorzystywanych jako mieszkania. Świątynia powstała w jednej z takich jaskiń, jako miejsce spotkań i schronienia dla pierwszych chrześcijan. Ołtarz składa się z 3 kondygnacji i attyką zwieńczoną łukiem. Początkowo był tylko z drewna, aż do 1740 roku, a potem pokryto go złotem. Dalszy marsz uliczkami miasta doprowadza nas do kolejnego kościoła, a mianowicie do Concatedra Santa Maria de la Redonda. I właśnie zaczęła się msza święta, w której wzięłyśmy udział. Naturalnie przystąpiłyśmy też do komunii. Po mszy świętej zwiedziłyśmy kościół. Świątynia jest późnogotycka z barokowymi dodatkami. We wnętrzu znajdziemy zabytki sztuki flamandzkiej, barokowej i rokokowej. Ale jej największym skarbem jest przechowywany za ołtarzem, za szybą pancerną, obraz Michała Anioła Ukrzyżowanie. I to jest kwestia sporna, bo historycy uważają, że to być może namalował uczeń Michała Anioła, albo jest to po prostu szkoła Michała Anioła, ale nie samego artysty. Więc nie do końca jest to kwestia wyjaśniona. Mimo wszystko to było dla mnie olbrzymie przeżycie, bo to mój ulubiony artysta. Zamówiłam czekoladę. Patrzcie, jaka gęsta. Rozpuściła chyba całą czekoladę w tej jednej filiżance. Jest bardzo gorąca, a tutaj ten najważniejszy gość programu, te pyszne croissant. Pycha, pycha. To są nasze plecaki i tam idziemy dalej, ale najpierw dopijemy. Tutaj stoję obok kawiarni, w której piłam gorącą czekoladę pyszną, a za moimi plecami jest katedra, w której byliśmy przypadkowo na mszy świętej i mogłam do komunii przystąpić. Super, ale super dzień. Jak zwykle robi się bardzo, bardzo gorąco. Już dochodzi 12:30, a my nadal w Logroño. Idziemy za strzałkami, symbolami, po podłodze trzeba patrzeć. Jest tu jedna. Aha, i będzie skręt. Okej. Widzicie? Tu. I
Przechodzimy. I tu. I już przed nami grupa pielgrzymów. I dobrze idziemy. Da, jest to prawdą, że nie wolno się kierować innymi, bo jak z przodu ktoś idzie i się pomylił, to cała grupa idzie jak ośły za nim, źle. I to jest wtedy samemu sobie winnym, bo musi patrzeć na znaki i mieć też własny rozum. Taka mądrość. Logronio jest piękne, bardzo duże, zabytkowe, głośne, dynamiczne. Przeszłyśmy przez Logrono, tam byłyśmy na mszy świętej, zjadłyśmy w parku, doszliśmy do parku miejskiego, tam ławeczka w cieniu, zjadłyśmy królewskie śniadanie. W międzyczasie ta pauza, powietrze się zrobiło gęste, bardzo gorące, mamy ponad 30 stopni, coś słyszę, że 32 i w tej chwili idziemy już dłuższy czas, nie wiem, 2 kilometry. Taką drogą. Ja idę ekstra tutaj poboczem, bo nie chcę iść po asfalcie. Ale ta droga cała ma ławeczki. Ławeczki, śmietniki, już nie ma żadnych wodopojów, żadnych źródełek. Szkoda. Myślałyśmy, że jeszcze będzie. Ale bardzo ładna droga, przyjemna, prosta dla odmiany. Ale już widzę, że zmierza się znowu do wspinaczek. I już mi się coś robi. A nie. Ten upał nie. Bez wspinaczek, proszę. Tylko nie wspinaczki. Ostatnie cienie. Ostatnie drzewka. No, zarzuca na prawo i lewo. Patrzcie, jak wyglądam. No, śmiejcie się. A z tamtej strony słoneczko. Dobra, z tej strony. Śmiejcie się. Spocona do bólu. Bez przerwy się wycieram. Taką mam, taki ręczniczek długi, wąski. I się nim wycieram na bieżąco. Rzeczywiście pod górkę. Ale szkoda. Zobaczcie, jaką zrobili dla pielgrzymów drogę. Ta obok jest dla rowerzystów cały czas. Od samego Logronio. A ta jest dla nas. I zmylił mnie pan. Przed chwilą szedł przed nami i szedł na te niewyboje. I już się zmartwiłam, ale jednak to był fałszywy alarm. Tędy mamy iść. Ale i tak jest ciężko. Nie ma czym oddychać. No. I można tą alternatywą iść tu. Idzie równolegle taka drożynka. Jak ktoś tak chce. I byśmy szły, gdyby nie tego upału. To nie. Dzisiaj nie ma żartów. Doszliśmy do jakiegoś jeziorka. Jak się nazywa, nie wiem. Pisało, ale to pisze po hiszpańsku. Nie mam pojęcia, jak ono się nazywa, ale ładne. Taki upał wodę zobaczyć. No ale tu dużo rybaków. O, a tam wąż w wodzie, widzicie go? Może go nie widzicie, ja widzę taki malutki wąż. Ach, już się za kamień chowa. Jeszcze ogonek i już go nie ma. No to na pewno bym tu popływała. Nie, i tak nie umiem pływać. Gdzie ta Ela poszła? Pełno rybaków jest. Bardzo ładne miejsce. Jak raj na ziemi. Idę przy jeziorku.
że przejdę kawalątek bliżej. Ale tu kamerzyska, musiała patrzeć pod nogi, a nie na jeziorko. Tylko, że wy lepiej wtedy widzicie, nie? Nie. Nie przy jeziorku. Fajnie. Bardzo kreacyjne miejsce. Przed chwilą siedziałyśmy, piłyśmy wodę w takim parczku, w którym były duże dosyć place zabaw dla dzieci. W tej chwili parę metrów dalej jeziorko. Tutaj drzew z ławeczkami, ale toalet nie ma, no. A może i są, tylko że ja ich po prostu nie wypatrzyłam. Tu słychać gdzieś młodzież. Tak. O, balują, tu co zrobili piknik country w środę. A może ferie już są w Hiszpanii? Mam nadzieję, że coś sfilmowałam. Tak mieszam tą kamerą. Zaschło mi w ustach. 30 stopni, zaszło słoneczko, jak się cieszę, ale jest bardzo parno. I na horyzoncie Logronio i jeziorko, przy którym szliśmy. I wieża, ja jej nie fotografowałam, bo po drugiej stronie stało martwe drzewo z pięknymi chubami i ja to sfotografowałam. A za mną był taki maszt biało-czerwony, pewnie radiowy, nie wiem jaki. Ale patrzcie, jaka piękna panorama. Znowu piękna. Tam są pola golfowe. A, przy okazji 32 stopnie. Zwróćcie uwagę na krzyżyki wiszące na płocie po naszej prawej stronie. One są przez cały ten szpaler naszej drogi. Bon camino. Te krzyżyki z patyczków wiszące na płocie zawieszają po prostu spontanicznie pielgrzymi. Bon camino. Polen. Ja. Varsovia. Ja. Krakowia, Varsovia, Gdańsk, ja. Hiszpania? Sí, Logroño, Navarrete, Navarrete, Logroño. A, brawo. Logronio, Navarrete. Navarrete, Logroño. I po kilometra? Seis, de aquí 6. 6 km z tego miejsca do Navarrete. Logroño, Navarrete, 10. 10, 11, por ahí. O, Línea, vier. Mucho tiempo hasta. Mucho tiempo. Gracias. Hola. 6. Jeszcze 6 kilometrów. Hola. Oh, gracias. A stamtąd przyjechał z tym transportem. Z tamtej góry. Czyli tu będzie jakaś pętla niezła. A my zmierzamy właśnie tu. Tam od tego byka przyszłyśmy. Chodzimy właśnie na most pod górkę. Ja nie wiem, skąd jeszcze mam siły nagrywać filmik, ale trzeba się poświęcić. Ile akumulatora? Nie widzę w ogóle. Ok.
No to niespodzianka, jak zacznie świecić na czerwono. Przechodzimy przez autobany górą, bo nie ma innej opcji. Tu jakaś droga prowadzi, ale to nie prowadzi do tej miejscowości. A tu właśnie chcemy spać. Nazywa się Navarrete przez 2R. Ojej, jak on zarzuca. A jak mi się w głowie kręci, ludzie. Mam czapkę cały czas. Piję wody strasznie dużo. Dzisiaj wyjątkowo dużo. Już nie mam siły tej wody pić. Bo nie mam siły butelki odkręcić. Kamera mi zjeżdża z przepoconych rąk. Basia majaczy i narzeka. Ale mimo wszystko przepiękne widoki. Tego nie mogę powiedzieć. Patrzcie. Winnice, calutki czas winnice. Młode, stare. Różne, różniste. Założę się, że to są też różne rodzaje winogron. I są też chyba zaniedbane winnice, albo one tak posadzone gęsto. Don Jacobo. Pewnie tu jest produkcja win. Nie wiem, zgaduję. Wy macie lepiej w fotelach, możecie sprawdzić na internecie. Rosną sobie winogrona, jesienią będą zbiory. No, niesamowite. Tak, to jest produkcja wina Don Jacobo, bo stoi w wejściu tutaj olbrzymia butelka. O, a tu jakieś archeologiko. Może jest po niemiecku, zobaczmy. Nie, nie ma po niemiecku. Ale tu coś było, zobacz, Elu. Zabezpieczone to co odkopane. Tylko plan został widoczny. A, to był szpital dla pielgrzymów? Jesteśmy w miejscowości Navarrete w Municipalo Navarrete. 10 euro na osobę. Dostałyśmy taki pokój, gdzie jest dużo łóżek, ok. 2, 4, 6, 8, 9 łóżek. Ale po raz pierwszy mamy własne prysznice i własne toalety i własne zlewy. Marian jakby tu luksusował. Cieszymy się ogromnie. Nie trzeba po korytarzu biegać i w ostatniej albergze mieliśmy wspólne wszystko. No, a tu są nasze wyrka na parterze. Dostaliśmy. Powiedział, że możemy wybierać, bo tu jeszcze nikogo nie ma. W innych pokojach już są goście. No tośmy sobie wybrały te. No i jest fajnie. Dostajemy, to jest na poduszkę. Takie jednorazowe. Takie narzutki na materac i narzutka na poduchę. Jednorazowe, zapakowane za każdym razem w woreczku. I to we wszystkich albergach. Chyba tylko jeden raz nie mieliśmy. Tak, jedyny raz. Ja już nie pamiętam gdzie, ale było. Ja idę, już wejdę. Iglesia Santa Maria de la Asunción. To kościół w stylu renesansowym. Znajduje się w najwyżej położonej części miasta. Powstał w 1523 roku. Już po wejściu do środka przeżyłam olbrzymi szok, bo w środku kościół tryskał przepychem. Na wszystkie strony obrazy, przepiękne ramy. Wszystko bardzo mi się podobało. Popatrzcie sami, nie trzeba żadnych komentarzy.
Ale jak zobaczyłam ołtarz, to chciałam tupać, piszczeć i krzyczeć. Z trudem powstrzymywałam się od euforycznych uniesień. Główny ołtarz w stylu barokowym, zaliczany do największych na świecie, zajmujący całą główną nawę świątyni. Kolejny odcinek dobiega końca. Był jak te poprzednie, pełen pięknych krajobrazów, urokliwych zakątków. Przeszłyśmy 25,5 kilometra w maksymalnej temperaturze 32 stopni. Cieszymy się, że udało nam się dotrzeć do Navarrete. Tam dostałyśmy nocleg w Albergue de Pellegrino de Navarrete. 10 euro od osoby. No i kolację jadłyśmy w Bar Deportivo. Kosztowała 13,60. Bardzo smaczna. A ja już się żegnam z Wami i pozdrawiam Was jak zwykle, jak codziennie. Buen camino!